Stepan Bandera. Nazwisko Bandera wywołuje skrajne emocje. Dla Ukraińców to bohater. Na Ukrainie powstają pomniki, ulice czy place noszą imię Stepana Bandery. Dla Polaków, zwłaszcza o korzeniach kresowych, nazwisko Bandera kojarzy się zdecydowanie negatywnie, bowiem ze zbrodniami nacjonalistów ukraińskich. Współtworzona i kierowana przez Banderę frakcja OUN-B, której członkowie od nazwiska przywódcy byli nazywani banderowcami, ponosi odpowiedzialność za zorganizowane ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu oraz w województwach południowo-wschodniej Polski. I na tym kończy się często wiedza moich rodaków na temat Bandery. Kim zatem był Stepan Bandera? W tym filmiku przybliżę jego rodzinę, działalność w okresie młodości, działalność polityczną, działalność społeczną, polityczną, ale i terrorystyczną w okresie II RP. Stepan Bandera urodził się 1 stycznia 1909 roku we wiosce Uchrynowie Starym. To na południe od Kałusza, a na zachód od Stanisławowa. W rodzinie proboszcza grecko-katolickiego Andrija Bandery i Myrosławy z domu Głodzińskiej, córki kapłana grecko-katolickiego. W ówczesnym okresie wioska znajdowała się w Galicji, w zaborze austriackim. Rodzina ze strony ojca zajmowała się rolnictwem i nie prowadziła działalności politycznej, z wyjątkiem samego ojca Stepana, który był posłem do Parlamentu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Natomiast rodzina ze strony matki zajmowała się działalnością polityczną i społeczną. Jeden z wujków, Paweł Głodziński, był jednym z założycieli Masło Sojuzu. To ukraińska organizacja spółdzielcza, rolnicza, głównie produkująca masło, założona w Stryju. Głodziński jest również założycielem Silskoho Hospodara. Inny wujek, Jarosław Wesołowski, był posłem do Parlamentu Wiedeńskiego. Stepan był drugim dzieckiem w rodzinie. Starsza od niego była siostra Marta, a młodsi to Oleksandr, Wołodymyr, Wasyl, Oksana, Bohdan i Myrosława, która zmarła w wieku niemowlęcym. Do szkoły podstawowej Stepan nie uczęszczał z powodu wybuchu I wojny światowej i powołania wielu nauczycieli do wojska. Uczył się wraz z rodzeństwem w domu. W 1919 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Stryju, gdzie mieszkali jego dziadkowie. W 3. klasie gimnazjum przyjęto go do ukraińskiego skautingu, do Płasta. Wiosną 1922 roku na gruźlicę zmarła matka Stepana, Myrosława. Po ukończeniu gimnazjum w 1927 roku Stepan planował studia w Ukraińskiej Akademii Gospodarczej w Podziebradach, Czechosłowacji. Jednak władze polskie nie wydały mu paszportu i przez rok przebywał w rodzinnym Uchrynowie. Zajmując się działalnością społeczną, prowadził świetlicę proswity Ukraińskiej Organizacji Społeczno-Światowej. Prowadził amatorski teatr, śpiewał w chórze, był założycielem koła Łuchu, czyli Ukraińskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Pożarniczego i współzałożycielem spółdzielni. We wrześniu 1928 roku zapisał się na Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej. Pierwsze 2 lata studiował we Lwowie, następne 2 w Dublanach, gdzie mieściła się siedziba Wydziału Rolniczo-Lasowego. Uzyskał wprawdzie absolutorium, jednak w związku z ożywioną działalnością podziemną nie obronił dyplomu wskutek aresztowań, procesów. W czasie studiów miał być przyjacielski wobec ludzi myślących podobnie jak on. Całkiem inny miał jednak stosunek do osób nieideowych. Na ich temat miał wypowiadać się pogardliwie: ciemny naród, ni czytaty, ni pisaty. A kolegom ze studiów, którzy nie interesowali się polityką, miał odmawiać podania ręki. W 1927, czyli w czasie studiów, Bandera wstąpił do Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, która od 1920 roku działała nielegalnie w Polsce. Początkowo działał w wywiadzie,
następnie w Wydziale Propagandy, pełniąc funkcję referenta. Należał również do Związku Ukraińskiej Młodzieży Nacjonalistycznej. Od 1929 roku był członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, OUN. Zresztą uczestniczył w pierwszej konferencji OUN-u obwodu stryjskiego. Stepan wyróżniał się w organizacji aktywnością społeczną. Działał w Sielskim Hospodarze, Łuchu, Sokole, Ukraińskim Studenckim Klubie Sportowym, organizacjach studenckich, czyli był aktywnym młodym człowiekiem. Pierwszy raz został aresztowany wraz z ojcem w dniu 14 listopada 1928 roku w pobliskim Kałuszu za rozpowszechnianie odezw ukraińskiej organizacji wojskowej w formie ulotek. Zresztą w 1930 roku Bandera otrzymał funkcję szefa kolportażu. W tym samym roku został mianowany referentem propagandy tzw. egzekutywie. Oprócz działalności propagandowej, w tym okresie Bandera zajmował się organizacją akcji antymonopolowej, mającej przede wszystkim uszczuplić dochody państwa polskiego z akcyzy. Jak również nadzorował akcję oświatową wymierzoną przeciw szkołom utrakwistycznym, czyli takim szkołom, w których używane były dwa języki, język polski i ukraiński. Od 1931 roku zajmował się utrzymywaniem łączności z zagranicznym rodowodem OUN i Ukraińskiej Wojskowej Organizacji. Kontaktował się z głównymi postaciami ukraińskiego ruchu niepodległościowego. Czyli można powiedzieć, wchodzi w przestrzeń wielkiej polityki ukraińskiej. Poznaje bliżej głównych polityków ukraińskich. 10 marca 1932 roku został zatrzymany w Cieszynie w drodze powrotnej z Czechosłowacji i ukarany wówczas mandatem za nielegalne przekraczanie granicy. W tym samym miesiącu został zatrzymany w Lwowie w związku z zabójstwem podkomisarza Policji Państwowej Emiliana Czechowskiego. Jednak został zwolniony po 3 miesiącach. W czasie tego aresztowania dla Bandery zostało zarezerwowane stanowisko zastępcy krajowego przewodniczącego OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. W lipcu 1932 roku Bandera udaje się do Pragi i bierze udział w konferencji OUN. W 1933 Stepan Bandera objął kierownictwo egzekutywy krajowej. Dzięki poparciu młodych działaczy został zatwierdzony na tym stanowisku przez Prowid OUN na konferencji w Pradze w czerwcu 1933 roku. Na tej konferencji zdecydowano także na ostateczne połączenie Ukraińskiej Wojskowej Organizacji i OUN. Przewodniczącym egzekutywy był przez rok do aresztowania przez polską policję w czerwcu 1934 roku. Za jego sprawą na początku lat 30. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, OUN, wzmogło działalność terrorystyczną, a zwłaszcza tzw. terror indywidualny. Sam Bandera w sumie był inicjatorem 11 zamachów terrorystycznych. W części z nich uczestniczył osobiście. Charakterystyczne dla doboru celu zamachów było to, że ofiarami padali w dużej mierze Ukraińcy i Polacy szukający porozumienia polsko-ukraińskiego. Na przykład Tadeusz Hołówko, zwolennik ugody polsko-ukraińskiej typowany na stanowisko wojewody lwowskiego, Ukrainiec Iwan Babij, dyrektor Akademickiego Gimnazjum w Lwowie, był także dyrektorem Arcybiskupiego Instytutu Akcji Katolickiej oraz organizatorem święta Ukraińska Młodzież Chrystusowi, ale był krytykiem ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Za zorganizowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, który został zamordowany w Warszawie, Stepan Bandera wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 1936 roku został skazany na karę śmierci, którą jednak na mocy amnestii zamieniono na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wydał wyrok za działalność terrorystyczną Bandery, który dał się poznać jako, cytuję, zdecydowany zwolennik terroru. Na procesie w Warszawie Bandera odpowiadał na zadane mu przez sędziego pytania nie po polsku, czyli w języku urzędowym, ale po ukraińsku.
Został za to usunięty z sali sądowej. Stawiał przy tym opór policjantom i wykrzykiwał demonstracyjnie po ukraińsku hasła propagandowe oraz obelgi pod adresem sądu i państwa polskiego, co z kolei podważało reputację sądu. Karę odbywał w więzieniach na Świętym Krzyżu, niedaleko Kielc, i we Wronkach. W konsekwencji postawy na procesie i wyroku, 25-letniej chwili aresztowania Bandera stał się idolem części pokolenia młodych Ukraińców, swych rówieśników. 25 maja 1936 roku przed sądem w Lwowie rozpoczął się proces 23 ukraińskich działaczy OUN-u, w tym Bandery, oskarżonych o zdradę stanu i szereg zamachów. I tu ponownie spotykamy Banderę. Na drugim procesie sądowym, na tej rozprawie, oskarżeni mogli mówić po ukraińsku, co motywowało go do wygłaszania propagandowych monologów i kreowania się na nieustraszonego przywódcę OUN, który z zimną krwią wydaje wyroki śmierci na polskich polityków albo Ukraińców, którzy w jego oczach zdradzają naród ukraiński. Te nacjonalistyczno-propagandowe przemówienia i zachowanie Bandery, demonstratywne traktowanie Bandery przez oskarżonych członków OUN jako wodza, witanie się na sali sądowej pozdrowieniem „Sława Ukrainii” albo próbę legitymizowania popełnionych mordów własnym kodeksem wartości, według którego tylko OUN wie, co jest dobre i co jest złe dla narodu ukraińskiego i ma prawo zabijać wszystkich, którzy zagrażają realizacji jej planu, jakim jest zbudowanie państwa ukraińskiego, wprowadzeniu w niej faszystowskiej dyktatury i podporządkowaniu sobie całego społeczeństwa. Te zachowania były typowe dla działaczy faszystowskich. Po skazaniu Bandery podziemie ukraińskie zaplanowało akcję odbicia go z więzienia we Wronkach. Jednak ówczesny przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN, Łew Rebet, nie wyraził zgody na akcję, obawiając się prowokacji polskiej policji, w wyniku której mógł zginąć sam Bandera. Władze więzienne po uzyskaniu informacji o planowanym odbiciu Bandery przeniosły go do więzienia w Brześciu. Był to czas przed napaścią III Rzeszy na Polskę. Dokładnie około Wielkanocy 1939 roku Banderę przeniesiono do więzienia w Brześciu. Po zamordowaniu Jewchena Konowalca w maju 1938 roku przez agenta NKWD Pawła Sudopłatowa, następcą Konowalca został Andrii Melnyk, a od sierpnia 1939 główny prowidnyk OUN, opowiadający się za ścisłą współpracą z Niemcami. 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka atakuje Polskę. I Bandera, którego przeniesiono do więzienia w Brześciu, zostaje wypuszczony między 10 a 13 września w obliczu pogarszającej się sytuacji na froncie i bombardowań przez Niemców. Bandera udał się pieszo bocznymi drogami w kierunku Lwowa, do Lwowa zajętego już przez Sowietów, gdzie przybył 27 września 1939 roku. Jego działalność w okresie II wojny światowej przedstawię w następnym filmiku, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.